Z jakich technicznych klocków buduje się produkt w 3 miesiące? Ja nazywam się Krzysztof Morcinek. Na co dzień jestem deweloperem. Już nie łączę się z żadną technologią konkretnie, więc interesują mnie troszkę procesy, a trochę to, jak end-to-end dowozić pewne funkcjonalności, żeby przynosiły wartość. I po co nam produkt w 3 miesiące? Poprzednia prezentacja mówiła o UX-ie i to jest ważne, bo najpierw chcemy sprawdzić, czy to w ogóle ma sens, czy tą hipotezę warto sprawdzać, bo to jest tańsze. W kolejnym kroku może się okazać, że już chcemy rzeczywiście pisać ten produkt, albo klient jest tak zdecydowany, że on wie, że to na pewno chce pisać, chce taki produkt, ale my zawsze chcemy go maksymalnie szybko dostarczyć. I teraz jaką ma tu wartość, że no, może to jest oczywiste, ale ten produkt już będzie działał i możemy sprawdzić, czy on rzeczywiście jest używalny. Jeśli tam ludzie korzystają z niego w taki sposób, że można jakieś transakcje wykonać, to już są jakieś rzeczywiste pieniądze, monety, to już przynosi jemu wartość, on może przed inwestorami o tym opowiedzieć, a to jest dla tych ludzi, dla inwestorów, którzy dają swoje pieniądze, to jest mega ważne. Ja tego tak na co dzień nie czuję, kiedyś też nie czułem. Jak zmienia się perspektywa, że ktoś przychodzi do ciebie i chce pieniądze na produkt, który on go zbuduje, albo on już ma fajne makiety, a teraz przychodzi do niego ktoś, kto już zbudował te minimalne flow. Można przejść, można zapłacić za jakąś usługę, można tą usługę dostać. Wyobraźcie sobie, że Jira kiedyś też mogła być jakąś prostą listą to do. Prostą listą to do, gdzie ktoś jeszcze dodatkowo dał obietnicę, że on z tego zbuduje kiedyś tool, którym będzie można zarządzać backlogiem. Teraz tak zmyślam, nie? Bo nie wiem, jaka była ta pierwsza idea. Oni też pewnie pivotowali, nie? Ale to, że oni już wypuścili coś, co przynajmniej było listą to do, już mogło sprawić, że ludzie się zapisali tam, korzystali, chcieli więcej, chcieli może nawet to zapłacić. I to moją prezentację nie traktujcie w ten sposób, że z każdym klientem tak podchodzimy i że to jest w ogóle dobre podejście. Bardziej to będzie taki zestaw praktyk, co robić, żeby to w ogóle było możliwe, nie? W którą stronę chcemy, nie wiem, kierować nasz fokus codziennie pracując. No i to też buduje zaufanie, tak? Zrobiliśmy to, dostarczamy, tak? Nie było obsuwy takiej, że obiecaliśmy coś, że będzie za no mówmy tu o 3 miesiącach, a się ślizgamy po 5 miesiącach ciągle, no prawie mamy, nie? No prawie mamy, nie? Nie wiemy dlaczego, nie potrafimy powiedzieć, ale prawie mamy, nie? Więc trzeba dostarczyć szybko, jest zaufanie. Jak to zrobić? Naczelna zasada, obcinamy scope, tak? Ten przykład z Jirą, no obcinamy, tak? Robimy coś najprostszego, ale pokazujemy, że przynajmniej tyle potrafimy zrobić, nie? Wiele po drodze może się rzeczy wypieprzyć, a my to dostarczyliśmy. No i oczywiście nie dla każdego klienta, tak? To się czuje, nie? Że na przykład dla instytucji finansowych, banków to w ogóle nie przejdzie, bo tam są kwestie prawne, czeka się na pewne, na jakieś dokumenty prawne, bycie zarejestrowanym gdzieś to w ogóle nie przejdzie. Ja mam takie doświadczenie, że byłem w startupie, scale-upie Kitopi, który jest unicornem. To jest branża Ghost Kitchen, Shadow Kitchen, czyli gotowanie głównie na dowóz w takich kuchniach, które są bardzo optymalizowane pod względem, pod różnymi względami. Może będę do tego nawiązywał, no i to był taki przykład, gdzie udało się tak bardzo szybko dostarczać, udało się szybko klientowi dostarczyć właśnie coś innego, niż on rzeczywiście chciał. Zaczęliśmy od współpracy z takim portalem, który służył do ściągania nowych brandów, marek na tą platformę Kitopi. Ale rzeczywistym celem w ogóle, że Kitopi współpracowały z Pragmatic, było to, żeby budować produkt do zarządzania tymi kuchniami. Ale szybko dostarczyliśmy ten produkt inny, ten związany ze ściąganiem marek. I teraz jak to się dzieje? No najważniejsze to jest continuous deployment,
Czyli nie to CI, to pierwsze, integracja nie jest taka ważna, ale żeby było continuous deployment. Tutaj to jest istotne. No, DevStage Prod. Przejdę może po takiej oczywistości, ale też warto czasami powiedzieć, tak? Wszystko, co jest wbite do mastera, jest deployowane na środowisko devowe, później trzeba kliknąć na stage'owe, kliknąć jeszcze raz na produkcyjne. To są klocki od razu dostępne, tutaj nie trzeba się zastanawiać. Deploye często, nic nie powinno ich ograniczać. To jest taka zasada, że jeśli mamy jakieś tutaj kłody pod nogami, że coś nam przeszkadza, to staramy się to rzeczywiście zniwelować. Przykładowo, musimy zrobić migrację danych. No i tak jakoś wynika, że trzeba tą migrację danych zrobić podczas downtime'u, może w nocy, tak, gdy system nie działa. No więc nie możemy tego zrobić w dowolnym momencie. No to już jest taka lampka czerwona, powinna się zapalić. Może pomyślmy, jak w ogóle podchodzić do takich rzeczy, żeby to nie trzeba było robić. Rozbijmy tą migrację na 2 migracje, może 3. Nie wiem, tu mówię o idei. I wtedy będzie można w ciągu dnia 3 razy jedno po drugim odpalić 3 różne migracje i te dane bezpiecznie się po prostu zaupdate'ują. Tego typu rzeczy, staramy się myśleć. Później może być tak, że jest za późno, tak? A czasem trzeba rzeczy szybko fiksować na produkcji, szybko dowozić. Każdy deploy to feedback. Lepiej zdeployować szybko, dostać feedback przede wszystkim, czy jest dobrze, tak? Jest bug, to się szybko poprawi. I dostać feedback taki, czy ludzie to używają, czy potrafią z tego korzystać. A może na koniec jeszcze lepiej metryki, jak często używają i tak dalej. To jest tak dla mnie skończony flow, dowiezienia jakiejś funkcjonalności i później myślenia dalej jeszcze, czy ona w ogóle przynosi nam wartość, tak, coś dzięki niej mamy. I robimy to często, tak, nie czekamy na przykład na tak zwany inkrement, że na sprint review pokazujemy paczkę, że to będzie zdeployowane następnym razem, nie, sprint review to już jest po to, żeby pokazać rzeczy, które już działają na produkcji, nie są takie prawie gotowe, tylko jeszcze gdzieś tam grzezną w testach. Kolejny taki grubszy temat, nasze rozwiązania są oparte na chmurze. Nic tutaj nie powiem interesującego, bo to jest dosyć oczywiste, tak? Specjalnie dzisiaj nawet powyrzucałem pewne nazwy stąd, bo to nie jest takie aż istotne. Co jest istotne, to, że może powiem o takiej kompozycji zespołu, bo mówimy o zespole raczej małym, tak? Przez 3 miesiące raczej nie buduje się wielkiego zespołu, bo ta aplikacja raczej będzie prosta. Myślmy o tym, jak 4 backendowców, 2 frontendowców, product owner, w jakimś czasie DevOps, w jakimś czasie UX. Taki zespół pracuje nad tym problemem. Oczywiście tak najpierw mniej ludzi, później więcej. I teraz jaki problem rozwiązać ma ta aplikacja? Product owner na pewno wie, deweloperzy, miejmy nadzieję, też rozumieją, też gadają o tym, ale czy DevOps musi rozumieć? I jeden taki punkt na naszej takiej checkliście rzeczy, które trzeba zrobić, to jest DevOps ma być od początku w projekcie i DevOps ma rozumieć, co robi ta aplikacja. Ma być taka dyskusja między DevOpsem a deweloperami, że teraz tak sobie będę mówił, ale ta aplikacja robi to, a to, problem jest taki, to możemy rozwiązać to tak, ale możemy skorzystać z innych narzędzi. Może zróbmy to tak, ale jeśli w przyszłości coś się zmieni, to trzeba będzie troszkę zmienić to podejście. I wtedy mamy większe spektrum tego, z czego możemy skorzystać i to jest lepsze. Po czymś takim możemy też wyprodukować ADR-a, czyli Architecture Decision Log czy Record, jeden z tych, ale żeby coś zostało, dlaczego pewne decyzje podjęliśmy. Tak, więc to jest ta współpraca i dzięki temu jeszcze dodatkowo możemy się dowiedzieć o nowych klockach. Powiedzmy, że 3 lata temu napisałem jakiś komponent, który jest fajny, zrobił robotę i dzisiaj widzę podobny problem do rozwiązania w tym kolejnym produkcie, więc chciałbym to reużyć, ale może przez te 3 lata powstał jakiś serwis w chmurze, który dostawcy usług chmurowych też idą cały czas do przodu, ciągle powstają nowe usługi i może DevOps doradzi, słuchajcie, dzisiaj już jest na to klocek, tak, po prostu reużywamy. To jest
mega oszczędność. No a deweloper nie może tego wszystkiego wiedzieć, nie? Bo robi na co dzień z innymi rzeczami, a DevOps może już powinien, tak? Może będzie wiedział. To właśnie jak to nie powinno wyglądać, tak? Deweloper mówi do DevOpsa, daj mi MongoDB, tak? Daj mi teraz jakiś tam serwis kaszujący. No to nie tak, nie? DevOps też musi rozumieć dlaczego, tak? To ma być dyskusja, a nie tylko daj mi to. No na pewno dostanę to MongoDB, ale czego na pewno potrzebuję, to już jest inna dyskusja. A kolejkę stworzę sam, bo od początku ta infrastruktura jest w Terraformie, więc o takie rzeczy nie muszę się prosić DevOpsów. Z jaką architekturą aplikacji wystartować? Przez tą aplikację rozumiem na przykład kod Javowy, backendowy i teraz mamy do wyboru Java, Node.js, Golang. No i tak, stara dobra Java, spoko, nie? Można wybrać, będzie działało. Node.js to samo, troszkę nowsze, tak? Kiedyś byłem w Javie, teraz wiem, że będę w Node. Jeśli to są bardziej rzeczy krypto, to całkiem możliwe, że to będzie Golang, tak? Wybierzemy tutaj odpowiedni język do tego, co ta aplikacja ma robić. Na froncie najczęściej jest React. To tyle z takich rzeczy, to tak naprawdę ja mogę w czymkolwiek z tym pracować, więc zawsze będą doświadczeni deweloperzy, którzy znają ten stack i go dobrze poprowadzą. Takie najczęściej języki teraz występują. I tutaj z jaką architekturą aplikacji wystartować, aby nie przekombinować. Jest coś takiego w sumie fajnego jak Domain Driven Design, warto to znać, ale chciałem powiedzieć, dlaczego raczej nie zastosujemy go w takim projekcie. Zacznę od przykładu. Jest branża nieruchomości. Ktoś się do nas zwraca, że trzeba mu napisać software, który pozwoli mu lepiej te setki wieżowców ogarniać. Albo na przykład ma jakiś soft, ale on nie do końca spełnia i my teraz mamy taki soft od nowa napisać, tudzież poprawić istniejący. Jest na przykład takie coś jak event storming. To pozwala pracować z klientem i wyprodukować pewne rzeczy, które później w przełożeniu na Domain Driven Design pozwolą nam wyprodukować dobry kod, który zrobi robotę. W środowisku startupowym brakuje tego, że my znamy tą domenę, tak? Nie ma nikogo, kto ją zna. To nawet nie jest tyle, że to się zmienia. To jest bardziej tak, że to w ogóle się tworzy, tak? Ten biznes, te potrzeby się tworzą. Więc czymś naturalnym jest coś takiego, że tak jak tutaj w tej branży nieruchomości, ja zapytam, słuchajcie, jak działają płatności te, że wy płacicie komuś za jakieś usługi, tak? Albo przelewacie, bo musicie, bo tutaj wymaga od was regulator, a tutaj ktoś wam płaci. I oni mi to wytłumaczą, tak? Trzeba to tylko dobrze zrobić. A teraz w takiej branży bardziej startupowej to jest tak, że ja teraz coś implementując, product owner nad czymś, myśląc jak w ogóle ma działać, on zadaje dobre pytania, ja zadaję dobre pytania i uzyskaliśmy jakieś informacje, tak to zrobiliśmy, ale rzeczywistość, rynek zweryfikował, że to jednak powinno być inaczej i my teraz to musimy przepisać. No bo tak trzeba, tak? Zadaliśmy te pytania jeszcze raz, a poza tym już teraz mamy, nawet nie, że jeszcze raz, tak? Zadaliśmy teraz, to pytanie samo przyszło od użytkowników, którzy już z tego korzystają i widzimy, co jest nie tak. Więc my musimy to przepisać, no nie ma innej możliwości. I teraz chodzi o to, żeby ten kod, jakim go napisaliśmy, był łatwy do przepisania, był prosty, tak? Był bardzo prosty. Tak zwane podejście NC na twarz i pchasz, czyli krudy. Kto zna w ogóle to pojęcie NC na twarz i pchasz? Ktoś słyszał? Tak? Mało. Sławek Sobudka czasem w żartach o tym opowiada. Gdy opowiadam znajomym, że pracuję bardziej ze startupami, że pewne podejścia, które kiedyś takie wypieszczone znam, to tutaj nie stosuję, to tak czasem mówią, kurde Krzysiek, ja wiem jak to się kończy. Jak od początku tego nie zrobisz dobrze, to później oni tego nie poprawią. I później się z czymś takim pieprzymy, nie? Taka kupa, nie. To nie działa, nie? No i ktoś z takim podejściem by zrobił overengineering, przekombinowałby, nie? Bo tutaj po prostu rzeczy trzeba pisać prosto, żeby je móc prosto zmienić, nie? Oczywiście, widzicie, mówię o tym wprost, bo znam perspektywę, że
nie boję się powiedzieć, znaczy nie powiem, że rozwiązania, które zrobiliśmy, były kupą, bo one działały i pozwoliły nam dojść do pewnego momentu, gdzie całkiem możliwe trzeba będzie je przepisać, nie? To jest OK. Jak zapewnić jakość w takiej, jakby to powiedzieć, dosyć szybko powstającej aplikacji, bo ten czas jest ważny. Nie ma dedykowanej osoby, tak zwanego testera. Jest to bardzo świadomy wybór w Pragmatic Coders. I mówiłem wcześniej, wymieniając zespół, że kogoś takiego nie ma. To jest dlatego, że każda osoba jest odpowiedzialna za to, żeby tą jakość utrzymać. Znaczy, co to w ogóle jest jakość, nie? Tam jeszcze do tego wrócimy. Na przykład frontendowiec może testować naturalnie cały flow, tak? No bo backendowiec może jedynie zrobić endpointy, no z których dopiero skorzysta frontendowiec, no i on tak jakby będzie odpowiedzialny za przetestowanie całości. No i pewnie powinien sobie napisać jakieś testy, jeśli uważa, że to ma sens. Ale może ta aplikacja jest tak mała, tak trywialna, a on pisze tak dobry kod, bo umie, potrafi. Widzę pewne standardy, gdy oglądam różne kody i gdy sam piszę, że pisząc w pewien sposób się mniej pomylimy niż więcej, nie? I może komuś się tak udaje pisać, nie? A może chce sobie napisać testy. Ciężko powiedzieć. Oczywiście w pewnym momencie te testy już muszą powstać, nie? Bo to jest po prostu za dużo klikania, nie? Każdy sobie musi sam na to odpowiedzieć. A teraz jak na backendzie takie testy wyglądały? Jest to bardziej testy takie API, ponieważ to, co najbardziej chcemy, żeby nam się nie wywaliło, to jest integracja z światem zewnętrznym. Tutaj przykładem takiego świata zewnętrznego jest frontend, czyli te nasze endpointy chcemy mieć otestowane w taki sposób, że po prostu uderzamy do nich w testach i sprawdzamy, czy nam dobrze zwracają. Co jest istotne, to takie testy mają przechodzić przez rzeczywistą bazę danych, najlepiej w Dockerze. Spoko jest zaseedować bazę danych jakimiś SQL-ami. Jeśli to zrobicie inaczej, też dobrze. Jeśli tam się po drodze wszystkie migracje odpalają, to może też jest OK. Chciałem tutaj powiedzieć, że na początku ta aplikacja jest mała, tych testów, nawet jeśli są troszkę wolne, to ich tak nie ma dużo, więc to nas nie boli, nie? Kiedyś, gdy to naprawdę się rozrośnie, może trzeba będzie dodać testy, które no niekoniecznie do bazy uderzają, nie? Ale to jest naprawdę pieśń przyszłości. I napisałem tutaj niż unit testów, bo jakieś tam unit testy można pisać, nie? To się po prostu czuje, jak się pisze, nie? To nawet ja mam podejście, że lubię pisać testy od razu, bo po prostu to mi się zwraca, nie? Ale też nie można przekombinować. No i teraz takie pytanie QA-owe, nie? Co to znaczy, że ten spinner się za długo kręci? No bo bug może przyjść, tak? Za długo czekam, ale teraz trzeba ocenić, na ile on jest w ogóle istotny. Jak duży to wpływ ma na używalność tego software'u. Od skrajności to w ogóle uniemożliwia korzystanie z tego software'u, no to jest critical, od razu ma wylądować na górze backlogu i go fiksujemy, nie? Ale jeśli to jest coś, co no czekamy na załadowanie się użytkowników 5 sekund, no już długo. To już trwa i ktoś testujący, no nie ma testera, tak wiadomo, nie? Ale ktoś może zgłosić, że za długo trwa. To jest jakiś tam flow poboczny, tak? To są tam użytkownicy, którzy po prostu dodajemy użytkowników podczas konfiguracji czegoś. No i nie jest to istotne, tak? I ktoś powie, to będzie rosnąć ten czas. No dobra, będzie, ale może nie będą lawinowo ci użytkownicy przyrastać, bo powiedziałem użytkownicy, tak? Ale to nie chodzi, że my wychodzimy na świat z aplikacją do ludzi i ci użytkownicy w pewnym no muszą kiedyś pójść bardzo do góry, tylko to może są użytkownicy tacy z call center, których tam będzie zawsze iluś tam, 10, kilkuset, ale już nie kilka milionów, nie? Nawet z takimi domenowymi bardzo rzeczami jak, no, nie wiem, kuchnie, tak? Skorzystając z przykładu, no kuchnie się długo ładują, tak? Ale może to jest podczas tylko setupu tych kuchni, nie? Tam pod spodem są różne rzeczy, tak? Nieoptymalne rzeczy. N+1 problem, tak, to się zdarza, ale nie trzeba od razu tego fiksować. To jest, jeśli działa, to good enough, to może to zostawmy.
to jest tak, że my to możemy tam zoptymalizować, ale to jest pytanie, czy ta optymalizacja będzie taka naturalna, że w tym kodzie SQL-owym, czy tam jakimś quasi-SQL-owym, jeśli to jest jakiś ORM, tą podmianę jest prosto zrobić, żeby to spadło z 5 sekund na 100 milisekund, czy tam jednak trzeba teraz coś dorzeźbić, żeby coś inaczej działało, nie? No i jeśli to drugie, to już niekoniecznie chciałbym w to iść. Nie myślałem długo robiąc ten screenshot, to jest po prostu screenshot z takiej checklisty, która ma nam zapewnić no takie zdrowie techniczne naszych produktów. Fajnie jest wiedzieć, że te credentials safely stored to jest ważne, tak? I że powinniśmy to w pewnym momencie na 100% zaadresować. Albo mamy jakiś error tracking software integrated and monitored, na przykład Sentry, bo to ogólnie pomaga i chcemy to mieć we wszystkich projektach. Dziękuję i proszę o pytania. A propos tych języków, bo zacząłem od tego, że nie łączę się z żadnym jednym, bo ja tutaj się zatrudniłem jako C-sharpowiec i przez tam wszystkie lata, te 10 lat pracowałem jako C-sharpowiec, no ale po 3 miesiącach był tam krach na krypto i ta giełda kryptowalut już nie była naszym klientem, no i teraz mogłem po prostu szukać innej firmy, bo tu nie było żadnego projektu C-sharpowego, albo mogłem robić coś innego. No i akurat pomyślałem sobie, kurczę, ludzie są sensowni, fajnie to było, zostanę, nawet tej Javy się nauczę, nie? No i tak właśnie 4 lata temu zacząłem pracować właśnie dla projektu Kitopi i teraz to jest Unicorn, nie? Więc fajnie, że mogłem przeskoczyć technologię. Okej, koniec dywagacji. Słucham? Teraz w Node. Jak sobie radzicie z takimi systemami zewnętrznymi, których typu na przykład, nie wiem, bramka płatności, nie? Albo jakiś provider do SSO, którego no, nie da się tak, wiesz, u siebie postawić. To nie jest baza, że możesz ją sobie postawić, zaseedować i będzie działać, tylko po prostu masz jakiś zewnętrzny system, który jest częścią twojego workflow. No i generalnie to nie jest zbytnio łatwe, żeby po prostu nam na przykład sobie cały workflow płatności łącznie tam na przykład z przekrywaniami usera tam do jakiejś strony zewnętrznej ogarnąć, nie? Czy w ogóle podchodzicie do tych tematów, czy omijacie takie tematy przy automatyzacji? Tego się faktycznie nie da przetestować, więc to jedynie co to można zamokować, tak? Możemy przetestować, jak ta nasza część kodu działa, no a te zewnętrzne serwisy będą mokami. Tak się robi, tak? Nawet nie szedłbym w nic innego, nie? To, gdzie czasem się tam testuje, opowiem o integracji na przykład z Uber Eats, tak? Czy z innym dostarczycielem takim, gdzie no, który już przywozi to jedzenie. Mieliśmy takie sytuacje, że oni coś zmieniali i, no może nie Uber Eats, nie, ale wiecie, tego typu aplikacja, że nie powiadamiali nas, że się zmieniło API. No, ciężko się o tym dowiedzieć inaczej niż w ten sposób, że odpalaliśmy, to nie testy, to nawet nie ja, to zespół, no już zespół powiedzmy quality inżynierów, ale to już jak firma urosła, już był taki zespół, to byli bardziej tacy trochę międzyzespołowi, takie osoby, które pisały takie rzeczy, żeby bo nasz system już wtedy miał wiele komponentów, mikroserwisów i żeby przetestować, że coś od początku do końca przechodzi przez całą ten wielki system, no to oni takie rzeczy wykonywali. I wtedy też szły te rzeczy do zewnętrznych prowajderów na ich środowiska stage'owe. No i wtedy na przykład moglibyśmy się dowiedzieć, że oni coś zmienili. No już zakładamy, że najpierw te swoje zmiany wrzucili na deva, ale to nie jest coś, co automatycznie jest tam często odpalane, nie? To jest coś, co ktoś raczej ręcznie odpala. No oczywiście, no, jeśli odpalasz ręcznie, to może też to zautomatyzować, żeby coś chodziło przynajmniej raz dziennie, ale z tego typu testami zawsze są problemy, nie? To jest
niby chcesz, ale to później jest trudno utrzymywać, nie? Więc raczej się nie testuje tych rzeczy. Trudno, nie? Tam zresztą nie ma co testować. Dzięki za prezentację. Chciałem zapytać, może głupio, ewentualnie popraw mnie i pomóż mi zrozumieć, czy w takim krótkim deadline'ie masz na myśli bardziej dowiezienie całości metodą walking skeleton, czy rzeczywiście dochowanie wszystkich feature'ów? Zdecydowanie nie wszystkich feature'ów. To jest w ogóle clue tego. Akurat mówiłem o technicznych bardziej niektórych rzeczach, ale clue w ogóle, żeby coś dowieść szybko, to jest ograniczenie scope'u. Więc to jest pierwsze, co trzeba zrobić. Znaleźć tę najważniejszą rzecz, którą ten software ma robić, tę najważniejszą potrzebę biznesową, ten problem, za który ludzie chcą płacić i tylko to zrobić. I tutaj dużo czasu się spędza, takie roboty product ownera jest, tak? Trzeba sprawdzić to najważniejsze, co jest. Nie te dodatkowe rzeczy, które ktoś tam może upsellem zapłaci, to najważniejszą, nie? Więc zdecydowanie trzeba obciąć scope. A to, co wcześniej jeszcze wracając, to rzeczy, które są, no, coś wyjdzie na produkcji, trudno, nie? Trzeba szybko zareagować, bo to my się przed tym nie zabezpieczymy, nie mamy jak, tak? Ktoś gdzieś indziej spieprzyło im się coś, u nas też się wspieprzy i jedyne, co możemy zrobić, to mieć jakieś failovery, tak? Na takie sytuacje być przygotowanym. A druga rzecz, to mieć taką kulturę, że my jesteśmy w stanie szybko fixa wypuścić, tak? Ja teraz koduję, ja wiem, co zrobiłem, napisałem unit test, który sprawdzi, że to działa. Mamy siatkę innych testów, one przejdą. Pipeline przejdzie, ja w ciągu godziny wrzucę to już na proda. Nawet przeskoczę stage'a, wrzucę na proda, bo to jest krytyczne i w 3 osoby spojrzeliśmy na to, tak, trzeba to zrobić, nie? Także sorki, że jeszcze odpowiedziałem na drugie, ale tutaj szybko poszło. Tam było pytanie. Na początku mojej podróży w IT byłem ja i 4 deweloperów. I nie byłem nigdy osobą techniczną, więc no, trzeba było sobie radzić. Mieliśmy, właśnie nawiązując do tego, co powiedziałeś na temat chęci dowożenia tego kodu, tego produktu w takiej pięknej, czystej jakości, wedle standardów i tak dalej, czyli długo. Miał jakiś czas, kiedy pracujemy razem w zespole, jeszcze chłopaków nie znam, mamy incydent na produkcji, aplikacja nam leży, ja świecę oczami, użytkownicy do mnie uderzają, jeden chłopak analizuje case. Minęło kilka godzin, później dzień, potem drugi, mówię, Piotrek, no kurczę, no nie możemy tak. Po czym to były jeszcze czasy, kiedy pracowaliśmy w biurze. Kolega z tyłu znosi słuchawki, mówi, Piotrek, ale tutaj wystarczy jedną zmienną podmienić i wstawić jedynkę. Ja byłem przerażony, że tak się dało ten błąd naprawić w 5 minut. Ale on chciał właśnie raz jeszcze zrobić to według standardów, przemyśleć, zastanowić się i dopiero wtedy napisać to po swojemu. W jaki sposób sobie radzić z takimi sytuacjami, kiedy nie jesteś techniczny? Taką narrację, jak dałeś tej opowieści i to tak jakby chciałbym być tym tutaj na białym koniu i naprawić to szybko. Tak jakby no tutaj historię powiedziałeś, tak, że w zasadzie nie mogę odpowiedzieć inaczej, tak. Przede wszystkim trzeba sfiksować buga na szybko, a później nie wiem, co miał w głowie ten kolega, który tak przez kilka godzin nad tym siedział, nie? Może bym mu doradził, że napraw to od razu, żeby działało. Najlepiej fajnie spojrzeć w kilka osób, skoro to jest krytyk, żeby tutaj nie było jakiejś pomyłki, a zrób sobie od razu historyjkę nową, task, żeby to poprawić, ale już jutro, nie? Czy tam w kolejnym możliwym czasie, kiedy tak bym chyba powiedział, nie? To jest jasne, że trzeba poprawić, jak produkcja umiera. Tak, już jesteśmy przy tych wszystkich metodykach, to chciałem zapytać, jak bardzo przy tworzeniu takich bazowych projektów, zanim dowieziemy MVP i tak dalej, żeby to jakkolwiek hulało, musimy się skupiać na metodykach jak Solid, Dry, Keys, jako deweloperzy po prostu. Solid zawsze, nie? Jak można nie korzystać z Solida. To jest po prostu, to jest toolbox każdego tego, to musisz, nie? Dry, no jasne, nie? No tam to strzelałbyś sobie w kolano, gdybyś robił inaczej, nie? Keys to samo. To są rzeczy takie oczywiste. Nie wiem, jakby tu można było przyciąć. To jest może kwestia tego, że nie wiem, ktoś po prostu potrafi już tak dobrze pisać, to jest dla niego codzienność i inaczej tego nie napisze, a ktoś jeszcze nie potrafi i po prostu zrobi pewne rzeczy gorzej, nie? I może tak bym próbował do tego pytania podejść, co zrobić z
osobami, które piszą źle kod, tak? Czy dopuścić taki kod, bo mamy potrzebę bardzo szybką, czy jakoś im zabronić, tak? Komitować poprzez code review. Nie wiem, czy tak mogę to pytanie zmienić? To może zadaję jeszcze raz. Znaczy mi chodziło dokładnie o to, że jakby wiadomo, że te wszystkie metodyki i tak dalej są ważne i trzeba je znać, tylko mi chodzi, przykładowo jest jakiś problem na produkcji i jak bardzo jesteśmy w stanie przesunąć jakby ten margines, który pozwala nam na dopuszczenie kodu, który, nie wiem, powtarzam jakąś funkcję czy cokolwiek, tylko jestem w stanie to klepnąć w 5 minut, a nie po prostu szukać gdzieś po abstrakcjach i znowu wrzucać jakby referencje do danej funkcji, tylko po prostu klepnąć to na szybko i ewentualnie potem z następnymi commitami jakby już to przepisać zgodnie jakby znowu z tymi zasadami. Okej, dobrze, że zadałeś to pytanie jeszcze raz. Jeśli są incydent na produkcji, to jest dosyć jasne, że trzeba to poprawić od razu, nie? I teraz jest, ja myślę sobie o tym tak, że na co dzień pracuję robiąc dobry kod, to jest naturalne, tak to robimy, on jest otestowany i pracuję sobie w normalnym trybie i to działa. Jeśli później przychodzi sytuacja krytyczna, jakiś incydent, no to wtedy mogę na chwilę zaciągnąć ten dług, chociaż w tym momencie to trzeba naprawić produkcję, nie? Także może nie chodziłoby mi o to, że naprawiamy rzeczywiście produkcję, bo umiera, tylko trzeba coś dostarczyć szybko, no w następnym tygodniu trzeba coś dostarczyć. I mamy zespół, który, no przyszło kilka nowych osób do zespołu, tak? Też dobrych, ale oni jeszcze wszystkiego nie znają, nie? No i zrobią to tak dobrze, jak potrafią i ja jestem to w stanie zaakceptować. Spojrzeć na to, nie wiem, pomyśleć nad jakimiś testami end-to-end i tam się skupić, nie? A na przykład, żeby to działało, tak? Bo ktoś to przecież przetestuje też ręcznie i tak dalej. A jeśli tam w środku będzie coś niezgodnie z zasadami dobrej sztuki, to możemy na to spojrzeć za 2 tygodnie, nie? Tak bym pomyślał. Tak jakby dzielić to na podproblemy, nie?